Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Cześć, nazywam się Kacper Wawrzak i witam Was noworocznie w podcaście Przetłumaczę. Czas na podsumowanie minionego 2023 roku. Chciałbym zacząć od serdecznego podziękowania dla każdego z Was. Razem spędziliśmy ponad 18 godzin na odkrywaniu świata tłumaczeń, języków i komunikacji. Bez Waszej ciekawości i zaangażowania to nie byłoby możliwe. Dziękuję za Wasz czas, uwagi, propozycje i proszę o więcej. Niskie ukłony kieruję do moich rozmówczyń i rozmówców. Wspaniale jest rozmawiać z mądrymi ludźmi. Ubiegły rok to 26 odcinków, średnio po 42 minuty. To sporo materiału, który spróbowałem streścić w krótkim zestawieniu. Przed Wami fragmenty wybranych odcinków. Życzę miłego odbioru. Na początek, w duchu postanowień noworocznych Coś dla duszy i dla ciała, rozmowa o jodze. Doktor Matyldę Ciołkosz pytałem o to, jak przebiega komunikacja ze swoim ciałem wedle różnych systemów praktyki jogi. Myślę, że w zależności od tego, jaką ktoś ma, mentalną konstytucję i fizyczną też konstytucję, i jakie formy aktywności najlepiej współgrają z taką osobą i na poziomie fizycznym i mentalnym, taką formę praktyki może wybrać. Tak? Może chceć być przeciorany po macie przez wykonywanie mnóstwa powitań słońca i po prostu przechodzenie z jednej dziwnej pozycji do kolejnej dziwnej pozycji, a może na przykład chce być przeciorany przez po prostu myślenie przez godzinę o swojej o rzepce lewego kolana i czy ona na pewno jest właściwie uniesiona. Więc ciekawe jest, myślę, to, że i oczywiście to są tylko dwa przykłady z innych, które również funkcjonują, dlatego że z czasem tych systemów praktyki jogi jest coraz więcej, więc najlepiej jest po prostu eksplorować to, co jest dostępne i znaleźć coś dla siebie. No tak, wielość możliwości to na pewno, bo mówiłaś o tej pizzy wcześniej, że to taka faktycznie dobre porównanie. Czy coś na tej pizzy jest ananasem? Czy można robić coś źle w jodze? Myślę, że to zależy. Wszyscy na pewno powiedzą, że traktowanie jogi jako po prostu gimnastyki to jest totalna hawajska. Natomiast też nie wiem, czy wszyscy. To się w ostatnim czasie zaczyna zmieniać, ale jeżeli chodzi o takich, powiedzmy, tradycjonalistów, bo niewiele osób może się z tym nie zgodzić, bardziej, powiedzmy, postępowo zorientowanych. Często jest tak, że jeżeli chodzi o te takie na przykład systemy praktyki jogi, które ja badałam, które są do siebie tak naprawdę bardzo podobne i które zresztą są genetycznie do siebie zbliżone, bo mają wspólne pochodzenie, one często lubią sobie, jak to często bywa w takich sytuacjach, drobnych różnic, jeżeli są jakieś, społeczności, ruchy, które są bardzo takie trochę same but different, nie? Niby są bardzo podobne, ale jednak chcą się od siebie odróżnić, to one często nawzajem sobie wytykają, że wy to robicie źle, wy tam to robicie źle, trochę się disują nawzajem. Rzeczywiście jest to widoczne na przykład pomiędzy na przykład właśnie Iyengarowcami i asztangowcami, którzy sobie nawzajem zarzucali, że to robią głupio i bez sensu. No na pewno pewne jakieś bardziej synkretyczne im bardziej synkretyczna forma jogi, im bardziej włącza inne dyscypliny, na przykład ruchu do jogi, tym bardziej takie bardziej konserwatywnie nastawione, powiedzmy, podmioty mogą mówić, że nie, to jest po prostu zdecydowanie to już jest ten ananas, którego tutaj nie może być, ale rzecz jest w tym, że współcześnie, w związku z tym, że pojawiają się takie też postawy wielu ćwiczących, które mówią o tym, że ta joga musi być bardziej różnorodna, bardziej inkluzywna, musi pozwalać różnym osobom na komfortową praktykę, to te normy się zaczynają rozluźniać. Kolejny odcinek, który dziś przypomnę, to najdłuższy epizod z zeszłego roku. Rozmowa z Filipem Adamusem, który w 400 dni okrążył kulę ziemską. Rozmawialiśmy w ostatnim dniu jego podróży, a na sam koniec ja zadałem mu może nieco filozoficzne pytanie, czy my ludzie tak na koniec jesteśmy do siebie podobni, czy też różni? Czy istnieje może jakiś język uniwersalny? To zacznę od końca. Najbardziej uniwersalny jest zawsze uśmiech i wyrozumiałość i empatia. To widzę po sobie, że podchodzenie pozytywnie do jakiejkolwiek sytuacji, szczególnie w obcowaniu z innymi ludźmi, z uśmiechem, bardzo ułatwia życie.
I ci ludzie też tym uśmiechem odpowiadają, albo wręcz witają uśmiechem, co dla nas wychowanych troszkę w innej kulturze, gdzie uśmiechanie się do nieznajomych nie jest interpretowane w 100% pozytywnie, no to jest na początku dziwne, ale przyzwyczajasz się do tego w pewnym momencie. Ja mam taki wniosek ogólny, że na takim podstawowym poziomie wszyscy ludzie są bardzo podobni, jakby potrzebują podobnych rzeczy. Już abstrahując od wszelkich różnic, czy ekonomicznych, czy kulturowych, no to każdemu przede wszystkim zależy na tym, żeby był szczęśliwy, żeby jego dzieciaki miały jakąś spoko sytuację i bezpieczeństwo, żeby rozwijać się i robić postępy w jakimkolwiek stopniu. I na takim podstawowym poziomie naprawdę możemy się z wszystkimi w każdym miejscu na świecie dogadać, a nawet jak nie działają języki, no to jest język gestów, język mimiki twarzy, który jest bardzo uniwersalny, chociaż tu trzeba uważać, no bo gesty w niektórych miejscach znaczą różne rzeczy, warto się wcześniej do tego przygotować, na przykład w Indiach, no to takie jakby przytaknięcie, no to nie jest kiwanie głową góra, dół, tylko takie ruszenie głową w bok, w prawo. Tak. I wiesz, na początku masz takie, no jak to było tak, czy nie? No bo w sumie w naszym kręgu kulturowym to jest takie raczej niepewność, nie wiem, nie bardzo. A tutaj no przyzwyczajasz się po prostu i ja już sam tak ruszam trochę głową, więc teraz muszę uważać. No, więc tak, no można się dogadać z wszystkimi wszędzie i jeszcze raz to podkreślę, wspomniałem wcześniej, ludzie generalnie chcą sobie pomóc i nie ma co zakładać. Bardziej warto założyć, że ktoś chce nam pomóc, niż chce nam zaszkodzić, bo to jest naprawdę bardzo mały procent osób, które źle nam życzą, gdziekolwiek na świecie. My nie doceniamy troszkę tego, w jakim miejscu na świecie się urodziliśmy w Polsce. Często. Im bardziej podróżujesz po świecie, tym bardziej sobie zdajesz sprawę, że z tych powiedzmy 27 krajów, w których byłem przez ostatnie 400 dni, no to wydaje mi się, że mieszkańcy może 3, czyli Australii, Hawajów, chyba Urugwaju, nie zamieniliby się z nami tak od kopa na miejsce urodzenia. Wszyscy inni chcieliby żyć w centrum Europy i przy takim wyjeździe tak naprawdę doceniasz, jaki mamy super kraj do życia. Ja też od początku wiedziałem, że jakby Polska jest dla mnie bazą i ja tylko wyjeżdżam na 400 dni i ja do tej bazy wrócę, bo tam mam swoje miejsce, swoich ludzi i tak dalej, i tak dalej. No i wracam jutro i cieszę się, że wracam, ale też z drugiej strony mógłbym jeździć dalej, więc tak dobrze i tak nieźle tak naprawdę, więc fajnie. Filip wrócił do Polski cały i zdrowy. O Polsce, Polakach, emigracji miałem przyjemność rozmawiać z Czesławem Mozilem. Pytałem też, w jakim języku najwygodniej pisze mu się muzykę. Tak, bym powiedział, że angielski jest przez to, że popkultura jest tak przysiągnięta, to łatwiej siąść do pianina i nie wstydzić siebie. Na pewno mam ogromną barierę. Po duńsku nigdy nie śpiewałem, nie pisałem też, ale przez bardzo długi czas bałem się coś napisać po polsku. Cały czas mam poczucie, że sobie nie pozwalam na lekkość i to, co chciałbym powiedzieć, tylko za bardzo rozkminiam. Za bardzo rozkminiam. Teraz też rozmawiając z tobą, no, wiedząc, że to jest taki program, taka audycja, to aż słyszę swoją mamę, która była perfekcjonistką, bo w teorii to powinien z tobą mówić tak, jakbyśmy się spotkali na piwie. Cześć, pewnie, nie, jest, ale wiem też, że jesteśmy tak skazani, nawet mam poczucie, że ta pielęgnacja słowa i języka polskiego przez naszą historię, przez to, że nas nie było tak naprawdę fizycznie na mapie. Mam taką anegdotę, że mi właśnie kolega mówi, że on jest Kurdem, a ja mówię, gdzie jesteś Kurdem? Pokaż mi twój kraj na mapie. Nie? A on mówi mi, że to nie znaczy, ich nie ma na mapie, ale oni są Kurdami. I ja mówię mu w młodym wieku, tutaj jestem z Polski, my zawsze byliśmy potęgą. Nie wiedząc o tym, że nas przez długi czas nie było w ogóle. Więc wydaje mi się, że nasza pielęgnacja słowa jest gdzieś tam w naszych DNA przez właśnie naszą historię. I od razu powiem, że nie sądzę, że nie ma różnic. Ja bym chciał po prostu się wysłowić mniej więcej tak, żeby mnie słuchacz
który przychodzi na koncert, zrozumiał. Chciałbym mu opowiedzieć nawet w prostych słowach ciekawą opowieść. Gdyby tak ci wszyscy nasi patrioci faktycznie dbali o język, tak jak to teraz stwierdziłeś, że to jest takie ważne, gdyby tak doceniali ten język polski, byłoby wspaniale, naprawdę, bo patriotów w naszym kraju wielu i jakby popieram, zacna to idea, ale jak sam się nazywasz, emigrant... Emigrant zarobkowy w kraju, w którym się urodziłem. O właśnie. No to masz totalne prawo do tego, żeby się mylić i nie mamy, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, jako ogół do ciebie o to żadnych pretensji. Idziemy dalej. Kolejna ciekawa rozmowa. Pan Piotr Cholewa, tłumacz fantastyczny, matematyk z wykształcenia i wieloletni pracownik naukowy. Spytałem więc, czy osoby z wykształceniem matematycznym są lepszymi tłumaczami. Znaczy wiesz co, no, z jednej strony mogę ci powiedzieć, ze wszystkim lepiej pracują, ale trudno powiedzieć, wiesz co, bo matematyka jest jakimś takim bardzo ściśle sformalizowanym językiem, natomiast język taki potoczny, literacki jest w sumie luźny. Znaczy niektórzy uważają, że też ma ścisłe reguły, ale ja kiedyś mam taką tezę, którą czasem powtarzam w dyskusjach z redakcją, że normy językowe to nie są reguły, to są raczej sugestie. Tak? Wszystko można pominąć, nawet z ortografią to już trudno, chociaż i to się zdarza. I chodzi generalnie o to, żeby tekst dobrze wyglądał i dobrze się czytał, nawet jeżeli z formalnego punktu widzenia nie jest on całkiem prawidłowy. Anegdotkę, którą kiedyś mi powiedziała moja pani redaktor w jednej z dawnych książek przy Pratchetcie, ale to była bardzo... ona już nie żyje, ale ona kiedyś robiła redakcję Różewicza poezji i wstawiła mu przecinek przed który, a on jej powiedział, niech mi pani tego nie robi, bo jak potem kiedyś będzie w słownikach, że zasadniczo przed który stawiamy przecinek, ale zdarza się, że nie, bo na przykład poeta Różewicz nie postawił, to niech mi pani nie odbiera tej przyjemności, żeby być w słowniku. Pozostając blisko nauk ścisłych, przypomnijmy sobie rozmowę z Martą Bartnicką, specjalistką w dziedzinie tłumaczeń maszynowych. Spytałem, czy obecnie biuro tłumaczeń, czy też pojedynczy tłumacz może obejść się bez maszyny. Myślę, że może. Myślę, że może są takie zastosowania, w których spokojnie można bez tego żyć. No ale tutaj lokujemy się w pewnych niszach. To znaczy to są pary językowe, dla których MT nie jest wystarczająco dobre. Są takie pary językowe, bo na przykład nigdy nie było tam wystarczająco dużo danych treningowych, żeby to MT się miało na czym rozpędzić. Poza tym co? Tłumaczenie z materiałów, których nie da się dobrze obrobić maszyną, czyli brutalnie mówiąc, słaby OCR nie nadaje się do tłumaczenia maszynowego, więc jest cały czas jeszcze ogromny rynek na tłumaczenia, które istnieją tylko w postaci skanu z jakiegoś tam sponiewieranego papieru. I tutaj człowiek jest bezbłędny, jest najlepszy. Bo maszyna po prostu każdą literówkę przetłumaczy na coś jeszcze bardziej absurdalnego i nie będzie próbować tego w żaden sposób wyjaśnić. Także można pozostać w jakiejś niszy, ale te nisze jeszcze długo będą istniały i nie widzę tutaj, żeby one miały jakoś szybko zaniknąć. Poza tym tak, no są tłumaczenia literackie, tak jak mówiłam, są tłumaczenia literackie, w których można się wspomagać maszynowo, a są takie, w których nie można albo nie warto, więc jeżeli tekst jest, no to już powiedzmy sobie szczerze, błahy, a literatury błahej jest, jak wiemy, dużo, to można się wspomagać maszyną. Jeżeli to jest literatura bardzo kreatywna, to szkoda czasu na to. Także znowu, tłumaczenia bardzo kreatywne. Poza tym co jeszcze? Jest transkreacja, czyli są te wszystkie sytuacje, kiedy tekst docelowy nie ma być odwzorowaniem tekstu źródłowego, tylko ma być przełożeniem na zupełnie inny obszar kulturowy. I tego maszyny na razie jeszcze za dobrze nie robią. Oczywiście przy znowu banalnych, jakichś przewidywalnych tekstach marketingowych można wytrenować maszynę na dużej bazie takich tekstów marketingowych i ona będzie tłumaczyła wystarczająco dobrze. No ale jeżeli to ma być jakieś hasło, które zmieni w ogóle rynek, to raczej wciąż jeszcze takie hasła są na te docelowe rynki wymyślane przez ludzi. Bo to trzeba po prostu znać specyfikę języka, specyfikę odbiorcy i tego jeszcze maszyny nie potrafią.
W odcinku numer 95 gościłem Macieja Makselona. Rozmawialiśmy o nauce pisania, o redakcji, projektowaniu emocji i ortoterroryzmie. Ale oczywiście pytałem też o wykład w ramach TEDxu w Koszalinie o feminatywach. Ten, który zapadł wielu w pamięć. Pytałem o jego efekty, czy są nadal odczuwalne. To znaczy, mam wrażenie, że udało się trochę dostarczyć jakąś taką pigułkę wiedzy. Faktycznie ludzie się na to powołują, mają więcej argumentów. Mnie nie chodziło też o to, żeby ludzi przekonywać do korzystania z feminatywów, dlatego że uważam, że to jest każdego prywatna decyzja. Chcę używać, nie chcę. Miałem problem właśnie z agresją, która w internecie jest bardzo obecna wobec ludzi, którzy korzystają z feminatywów, a mają do tego prawo. No i ramię w ramię z tą agresją, a może po prostu wynikiem tej agresji, czy amunicją dla tej agresji, była cała masa nieprawdziwych argumentów. I mam wrażenie, że z tymi nieprawdziwymi argumentami faktycznie jest dzisiaj łatwiej walczyć. Oczywiście nie wszystko w tym TEDzie udało się zmieścić, bo to jest taka forma 20 minut, prawda? Niewiele da się powiedzieć 20 minut, a jeszcze to jest bardzo specyficzna forma, trzeba wypełnić trochę luk humorem i tak dalej. To musi być dynamiczna narracja, więc wielu rzeczy tam nie powiedziałem. Mogę powiedzieć w tym momencie, że 2 bloki chyba ostatnie tematyczne wyrzuciłem tego samego dnia w dniu wystąpienia, bo cały czas mi wychodziło jakieś 10 minut za dużo. Myślę, że w tym momencie jest trochę lepiej, jak pokazywał mi też kolega, to zabawna historia, bo odezwał się do mnie kolega z Klatki, z Knurowa, który teraz się zajmuje Google Adsami i tak dalej. No i mówił, że trafił do niego ten TED i tak dalej i z ciekawości sobie posprawdzał. No i okazuje się, że w Google Trendsach te feminatywy nigdy nie były tak wysoko jak po tym TEDzie, w związku z czym fajnie, że to zainteresowanie tak wzrosło, bo mam wrażenie, że ono wzrosło, przekładało się na wzrost świadomości, prawda? W kolejnym odcinku, który zdobył najwięcej wyświetleń w serwisie YouTube, próbowaliśmy stworzyć mały poradnik dla tłumaczy i tłumaczek wraz z moim gościem, Miłoszem Brzezińskim. Pytałem m.in. o to, jak uniknąć przepracowania, jak znaleźć złoty środek, jeżeli chodzi o ilość wziętych zleceń oraz stawki. Właściwie nie ma na to dobrego rozwiązania, bo z jednej strony po pierwsze, znowu jest kilka elementów. Pierwszy jest taki, że nasze życie zależy od tego, jacy my jesteśmy i od sytuacji, w której się znaleźliśmy. To jest o wiele głębsze niż to zdanie trywialne, które zostało wypowiedziane, dlatego że my często mówimy, ja jestem analityczny, ja jestem emocjonalny, ja jestem jakiś, zakładając tak zwany skrajny personalizm, czyli że to ja swoje życie porządkuję. Nie mamy na to akademickich dowodów, tak jak nie mamy akademickich dowodów na to, że jak postawimy różne osoby w tej samej sytuacji, nawet skrajnej, to one się zachowają tak samo. Nasze życie jest w dużej mierze konglomeratem tego, jakie my mamy osobiste predyspozycje, cele, kompetencje, oczekiwania i tym, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. Czyli jest trochę sytuacjonizmu, a trochę personalizmu. I dopiero z tego wychodzi, co ja zrobię. Jeżeli Państwo czytają jakiś testy, pod którym ty jesteś analityczny, więc rozwiązujesz zadania analitycznie, to jest nieprawda. To jest jakby, już mamy badania z 62 roku, w 30% przypadków jesteśmy analityczni, a wreszcie nie. Więc jest jakaś korelacja, ale bez przesady. Ten skrajny personalizm się w ogóle w psychologii nie sprawdził. Dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że z tego powodu trudno porównywać różne życia. Niektórzy po prostu nie mogą inaczej funkcjonować niż sobie nabrać dużo, bo nie mają innej możliwości, nie widzą jej w swojej własnej optyce, są bardzo przyciśnięci różnego rodzaju problemami życiowymi, z różnych powodów nie mogą zrezygnować. Ta praca też nie jest jakoś super płatna, bo będzie konkurencja duża, chyba że jesteśmy wybitnymi tłumaczami, a bycie wybitnym jest trudne, poza tym nie każdy będzie i trzeba czasami się z tym pogodzić. Inni lubią pracować i są z jednej strony marudzą i spędzają tak swoje życie, żeby cała rodzina się odwaliła i nie zaglądała do nich do pokoju i w ten sposób sobie cały dzień tłumaczą i mają spokój i na koniec umrą i dziękuję i są szczęśliwi. Praca nie jest jakoś specjalnie czymś złym w życiu. Praca jest fajna, praca jest w ogóle remedium na wiele trosk życiowych.
praca jest satysfakcjonująca, widać jakieś efekty. Jak człowiek siedzi w rodzinie, to czasami nie widać żadnych specjalnie efektów, oprócz tego, że dzieci nie umarły. A w pracy widać, jeszcze nas pochwalą, albo widzimy, że książka wyszła, myślimy, że non omnis moriar, nie i tak dalej, i tak dalej. Więc ludzie lubią pracować i czasami sobie biorą dużo różnych rzeczy. Zostawmy na chwilę pracę. W jednym z kolejnych odcinków gramy w Scrabble z 3-krotnym mistrzem Polski. Mariusz Skrobosz doskonale wie, że liczba wyrazów dopuszczonych do gry to około 2,5 miliona i zna większość z nich. Spytałem o to, czy można na planszę położyć wulgaryzmy. Oczywiście, nie ma z nimi żadnego problemu. Nawet jak gramy z dziećmi. Tu jest dzieci, kładą wulgaryzmy po prostu, bo wiedzą, że to jest słowo, które jest dopuszczalne i to, że słowo istnieje, to nie znaczy, że jesteśmy ludźmi niekulturalnymi, bo je używamy, tak? To są zupełnie dwie różne sytuacje. I nie ma tu się co obrażać, że ktoś mi takie słowa kładzie, tak? I ewentualnie można to na jakiś żart zamienić. Tak. Ale nie będę cytował różnych historii, które były, ale były takie sytuacje, tak, że ktoś mi położył coś na planszy. Jako przekaz, tak? Albo jakiś wykrzyknik ktoś położył i tak, że co ty tu do mnie, z czym tu do mnie wyjeżdżasz? No. Zaproszenie do rozmowy przyjął też Krzysiek Sokołowski, frontman jedynego w swoim rodzaju zespołu Nocny Kochanek. W jednym z pytań zasugerowałem, że język polski w zasadzie nie przeszkadza, a pomaga w robieniu sobie jaj z muzyki metalowej i ma to dla sukcesu grupy spore znaczenie. Tak jak powiedziałeś, ogromne znaczenie. Gdy my wyjechaliśmy w trasę koncertową, wtedy jeszcze pod szyldem Night Mistress i gdy graliśmy Minerał, to nagle się okazywało, że multum ludzi się po prostu zajebiście bawi przy tej muzyce. I dlatego wtedy sobie pomyśleliśmy, wtedy jeszcze nic nie myśleliśmy o tym, żeby w ogóle zakładać taki zespół jak Nocny Kochanek, żeby nagrywać cały album, ale po tym sukcesie Minerału powiedzieliśmy sobie, może pójdźmy o krok dalej i zróbmy sobie znowu jaja i nagrajmy kawałek, ale teraz już taki stricte heavy metalowy, taki jak my byśmy napisali, już bez Bartka Balaszka, bez Piotrka Połacia, z braci Figofagot, który by traktował o tym właściwie, o czym my też wcześniej śpiewaliśmy, tylko że w takim krzywym zwierciadle i zrobiliśmy Wielkiego Wojownika. Gdy Wielki Wojownik okazało się, że też przypadł do gustu słuchaczom, to zrobiliśmy Andrzeja, jakkolwiek by to dwuznacznie nie brzmiało. Można powiedzieć lepiej, może nawet spłodziliśmy Andrzeja. Tak. I tutaj pojawił się też, cały czas właściwie pojawia się na każdym kroku, jeśli chodzi o pisanie takich tekstów, problem polskiego języka, czyli to, o czym wspomniałeś, bo tak jak zauważyłeś, jeśli piszesz tekst w języku angielskim, te słowa mają inne brzmienie, inny wydźwięk. Mam wrażenie, że język angielski jest dużo bardziej przyjaznym językiem do pisania tekstów, jest luźniejszy, słowa lepiej jakoś się ze sobą, nie wiem, mam czasem wrażenie, że nawet jeśli się słowo do końca ze sobą nie rymuje, to i tak to jakoś brzmi fajnie w piosence. Ale przede wszystkim tu chodzi o znaczenie tych słów. W języku polskim jeśli chodzi o język polski, to jest on właśnie na tyle problematyczny, że my często dostajemy jakieś takie opinie, że nie, te teksty, może i spoko, może i śmieszne, ale brzmi to żenująco momentami. No i rzeczywiście, może tak jest, ale po prostu robimy to, co w naszej mocy, żeby nam się to podobało. Jeśli nam się spodoba, to jest szansa, że spodoba się też innym, ale gdybyśmy odpuścili na wstępie, gdybyśmy powiedzieli sobie, że my nie napiszemy takiego tekstu dlatego, że to będzie wiało żenadą, to nie byłoby Nocnego Kochanka i prawdopodobnie nie byłoby żadnego śmieszkowego zespołu w Polsce, bo jest to jeden chyba z najtrudniejszych takich elementów, najtrudniejszych do pokonania, kiedy się pisze takie teksty. Innym razem świętowaliśmy 40. urodziny Lusie. W rozmowie z Martą Twarowską i Wandą Grudzień z Fundacji Lusie Polska spytałem, które hasła z charakterystycznym podpisem są ich ulubionymi. Te ulubione hasła się zmieniają. Ja poznałam Lusię, jak przyjechałam do Warszawy właśnie na studia i wtedy w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego znalazłam hasło z punktu widzenia Drogi Mlecznej wszyscy jesteśmy ze wsi i to ze mną bardzo rezonowało w momencie, kiedy się przeprowadziłam do Warszawy z mniejszej miejscowości. I właśnie tak zaczęła się moja przygoda z Lusie. Ale potem jakby teraz obecnie moim ulubionym hasłem jest z kremów na urodę wybieram crème brûlée. Marta?
Też mam teksty, które dosyć zmienne są moimi ulubionymi, ale chyba od dłuższego czasu, od kilku lat takim moim ulubionym jest tekst Seks, gluten, rock and roll Babcia Lucie. Może też tutaj przy okazji dodam, że niektóre plakaty mają taki właśnie dodatkowy podpis. Babcia Lucie, młodszy brat Lucie, kot Lucie. Wzięło się to stąd, że czasami na warsztatach mamy właśnie pomysł na fajny tekst, ale stwierdzamy, że tego ta postać Lucie, tej młodej dziewczyny, ona by tego nie powiedziała, że to bardziej pasuje do takiego właśnie zbuntowanego nastolatka, to wtedy dajemy podpis młodszy brat. A czasami właśnie tam, gdzie się pojawia babcia, to jest to często właśnie taka, przyjęło się, że to jest postać takiej nietypowej babci, którą rozpiera energia, skacze na spadochronie i lekarz przepisuje jej na cholesterol nowego chłopaka. Więc to jest właśnie też taki dodatek, taki smaczek, coś co pojawia się na plakatach i też może tutaj trochę zaintrygować. Odcinek numer 103, rozmowa z panem Tomaszem Tomaszewskim, był najpopularniejszym w serwisie Spotify w tym roku. Jednego z najwybitniejszych polskich fotografów i wieloletniego współpracownika magazynu National Geographic pytam m.in. o to, czy fotografia może istnieć bez podpisu. Zależy, moim zdaniem, to od kontekstu. No, wszystko zależy od kontekstu. Znaczenie przede wszystkim zależy od kontekstu, prawda? Nie tylko, wie pan, znaczenie słowa, ale również znaczenie fotografii. No, proszę pomyśleć, że fotografia, którą pan ogląda na pierwszej stronie gazety codziennej, informacyjnej, będzie zupełnie innym doświadczeniem niż ta sama fotografia, którą pan zobaczy na przykład w Mieszczańskiej Galerii oprawioną w paspartu za szkłem, a jeszcze doświadczy pan zupełnie czego innego, jeśli zobaczy pan tę fotografię w archiwum policyjnym. Trzy przestrzenie, trzy różne konteksty, trzy różne znaczenie tego samego obrazu. Więc na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi, zależy od kontekstu, w jakim fotografia występuje. I na przykład w dziennikarstwie, jak ja bym się ośmielił wysłać zdjęcie do jakiejkolwiek gazety, nie musi być to National Geographic, ale każdej gazety bez opisu, no to by mnie ukrzyżowano, a ponieważ mają monopol na gwoździe, no to wie pan, nie przeżyłbym, już drugi raz by mi niczego nie zlecono. Ja muszę odpowiedzieć kto, kiedy, jak, gdzie, no i jeśli jestem bystry, spróbuję skrobnąć dlaczego. O to jak, gdzie, dlaczego i o wiele więcej. Pytałem 3 tłumaczki, które miały okazję współpracować z misją OBWE podczas październikowych wyborów parlamentarnych w Polsce. Agata Marczyk, Magda Warzocha i Sylwia Czapla odpowiedziały mi na koniec na pytanie o to, co najdłużej zapamiętają z tego wyjątkowego dnia pracy. Ja wyciągnęłam z całości tego doświadczenia taką nadzieję i takie poczucie, że polityka może mieć sens. Patrząc na to, jak mój zespół pracował, jak był dla siebie miły i życzliwy, ale jednocześnie skupiony na zadaniu. I tak naprawdę było widać, że chcą to dobrze zrobić i chcą jakby jakąś faktyczną zmianę wprowadzić i wierzą w to, co robią. To mi dało takie duże poczucie, że kurczę, polityka może tak działać, to może tak wyglądać, to może mieć sens. Że to nie muszą być ciągłe takie przepychanki, kto ma rację, tylko można po prostu dążyć razem do wspólnego jakiegoś celu. Przechodzenie przez tą kampanię, która trwała u nas i właściwie ona nie była ani jakaś fajna, ani przyjemna i to właśnie były takie przepychanki, to ja właśnie miałam wrażenie, że ja zobaczyłam osoby z zupełnie innych partii, bo jedna to była bardziej, myślę, że centroprawicowa, druga osoba była z partii lewicowej, natomiast oni siedząc przy stole i rozmawiali jak dobrzy koledzy, którzy nie we wszystkim się zgadzają, ale wiedzą, że negocjują, nie wiem, no tam wspominali jakieś sytuacje ze swojego parlamentu, jakieś dyskusje, że okej, a ty tu byłeś przeciw, a ja byłem za, ale to było w takiej normalnej atmosferze, tak jak, nie wiem, dobrzy znajomi, że okej, ja mam takie poglądy, ty masz takie, ale jednak dla nas jest na przykład ważne dobro kraju, czy pewne rzeczy mamy wspólne
i ta sprawczość tego, że rzeczywiście takie ich małe rzeczy, które oni robią, mają wpływ potem na moje życie. Także dla mnie to było naprawdę naprawdę dla mnie to był bardzo pozytywny dzień. I od tego czasu właściwie ta nadzieja jest coraz większa i tak właściwie z dnia na dzień mam nadzieję, że jeszcze bardziej będzie szło to w dobrą stronę. Bardzo serdecznie się pożegnaliśmy, tam zdjęcia i tak dalej. I ja wróciłam po prostu tak zmęczona, ale tak pozytywnie zmęczona, że stwierdziłam, oczy mi się na stojąco zamykały, że muszę się zdrzemnąć, żeby, że tak powiem, jak to się mówi, przyjąć na klatę wynik, co to będzie. Bo naprawdę w niektórych sytuacjach, mimo tej fali pozytywizmu i takiego pozytywnego myślenia po całym dniu, bo tak czułam, że ten optymizm mnie niesie, trochę się obawiałam. I później faktycznie następnego dnia Celia do mnie pisze, jak się czujemy z tym wynikiem i tak dalej, bo oni już później po zakończonej misji jakby tak stwierdzili, że trzymają mocno kciuki, bo zależy im na tym, żebyśmy my też byli, że tak powiem, żyli w dobrym kraju, tak? I żyło nam się dobrze. Na koniec przypomnę jeszcze rozmowę z Dawidem Myśliwcem z kanału Uwaga, Naukowy Bełkot. Spytałem Dawida o to, jak istotny z jego perspektywy w popularyzacji nauki jest język, jakiego używa. To na pewno, jak konstruuję swoje historie, które opowiadam, jest istotne i im dłużej to robiłem, zwłaszcza w początkowych okresach mojej działalności, to rzeczywiście zwracałem uwagę na to, że gdzieś w niektórych okolicznościach skróty myślowe na przykład są niepożądane, bo to może sprawić, że ktoś zupełnie niepoprawnie, opacznie zrozumie to, co mam do powiedzenia. Staram się w filmach działać tak, że te kluczowe elementy, które chciałbym, żeby każdy zapamiętał, tam 2-3 fakty powiedzieć właśnie na 2 bardzo często różne sposoby, więc ta konstrukcja tego przekazu jest istotna. Zawsze dobrze jest nie robić błędów, które potem ktoś zacznie nam wypominać, typu 2012 czy okres czasu, co przyznam szczerze, jako komuś, kto od lat czyta bardzo dużo po angielsku, było naturalną konstrukcją. To jest kalka z języka angielskiego, ten period of time. Bardzo często można znaleźć takie sformułowanie w języku angielskim i rzeczywiście na początku musiałem trochę sobie pouważać, żeby nie korzystać z takich kalek. Z drugiej strony czasami można prowokująco z czegoś skorzystać. Zauważyłem, że ja bardzo lubię sformułowanie, które jest może trochę makaronizmem. Takie stwierdzenie mogłoby się obronić. Na pewno jest kalką językową, że czyniąc z długiej historii krótką. Making long story short. I ono mi się bardzo podoba w języku polskim, z niego korzystam, natomiast widzę, że są ludzie, którzy są naprawdę przewrażliwieni na punkcie używania takich sformułowań i nie powiem, momentami to tak były takie momenty w historii istnienia kanału, że sobie trochę prowokacyjnie tego nadużywałem, właśnie żeby zobaczyć, kiedy przestaną pisać i czy w ogóle przestaną pisać. No i co? I ostatnio zauważyłem też, że jak to w kraju, który jest mocno spolaryzowany pod kątem politycznym, a więc i światopoglądowym, to jeżeli gdzieś tam wykorzystam feminatywy, to pojawia się też grupa osób, które akurat na to zwracają uwagę, że chemiczka, fizyczka, biolożka, to może lepiej powiedzieć biolog o kobiecie. Natomiast żeby było tak, że wstaję rano i sobie zastanawiam się, kurczę, jaki tutaj sposób narracji wybrać, jakie tutaj środki stylistyczne zastosować, to też nie powiem, żeby tak było, bo staram się też, wydaje mi się, że to jest najzdrowsze podejście, żeby w tym, jak mówię, to był też Dawid Myśliwiec, a nie jakaś taka konstrukcja, którą Dawid Myśliwiec sobie opracował. I jeżeli ktoś potem mnie na ulicy spotka, to jest duża szansa, że usłyszy sposób wypowiadania, sposób konstrukcji zdań, przekazywania myśli bardzo podobny do tego, jaki zna z YouTube'a, więc częściej niż to jednak na YouTubie to jest inaczej, to słyszę, to głos ten sam, tak, to intonacja ta sama, no i jesteś wyższy niż się wydajesz w komputerze. To są te trzy rzeczy, które bardzo często się pojawiają. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.
Przypominam, że odcinki podcastu są dostępne na wszystkich popularnych platformach podcastowych oraz na YouTubie. Przed nami kolejne spotkania, kolejne porywające rozmowy z osobami, które wiedzą, co mówią. Do usłyszenia.